Samochody sportowe powinny mieć dobry stosunek wagi do koni mechanicznych, czyli do mocy. Samochody rodzinne powinny być przestronne, a samochody terenowe oczywiście powinny radzić sobie w każdych warunkach. No więc jakbyście tak chcieli mieć auto do wszystkiego, to musielibyście mieć z tych samochodów ze 3 przynajmniej, albo 4, albo może nawet i 5. A BMW mówi nie, nie musicie, bo my mamy dla Was auto i rodzinne, i takie, które radzi sobie w każdych warunkach, i sportowe. A nazywa się to auto BMW X5, tylko ma jeszcze znaczek my. Oczywiście jest to wersja po liftingu, bo przecież starego BMW X5M byśmy Wam nie pokazywali, bo już Wam pokazaliśmy jakieś 3 lata temu. I tam wytknęliśmy mu parę mankamentów. Podobno niektóre z tych mankamentów zostały usunięte, ale do nich przejdziemy później. Natomiast jest to pierwsze w historii BMW X5M, które jest wolniejsze od poprzednika, czyli od wersji przedliftowej. Wyobraźcie sobie, że o ile przedlift robił setkę, i to ten w wersji Competition, w 3,8 sekundy, to tutaj też w Competition mamy 3,9 sekundy. I to pomimo tego, że moc jest identyczna, 625 koni, pomimo tego, że moment obrotowy jest ten sam, 750 Nm, więc w tych liczbach konie mechaniczne, newtonometry, zakres momentu obrotowego, bo to między 1800 a 5800 wszystko wygląda tak samo. Co więcej, BMW chwali się, że ten silnik nowy nieco przebudowało. Ma m.in. mocniejszy, wytrzymalszy wał korbowy. Zmieniono miskę olejową, zmieniono pompę oleju, zmieniono kolektory wydechowe. 2 turbosprężarki, które tu są, też udoskonalono. Są nowe katalizatory w układzie wydechowym, więc teoretycznie powinno być lepiej, ale jest gorzej. A wiecie czemu jest gorzej? Bo go zrobili kretyni hybrydą. I nie bez powodu używam tutaj słowa kretyni, bo jak można do samochodu z dobrymi osiągami dołożyć silnik elektryczny, dołożyć baterię, podnieść jego masę o 110 czy 120 kg po to, żeby zaoszczędzić dokładnie, wiecie ile? 2 gramy CO2. No. Niby ten elektryk tu ma 200 Nm i 12 koni mechanicznych, ale absolutnie nie dodaje się tego momentu i tych koni mechanicznych do tego, co generuje ten silnik. Zresztą widać to po tej danej, o której mówiłem, czyli 3,9 do setki zamiast 3,8 do setki, jak było w poprzedniku. Nie ma też już X5 w wersji M bez dopisku Competition, jest tylko dostępna Competition, choć przedlift był w tych 2 wersjach. W ramach liftingu nie tylko pogrzebano przy silniku, w ramach liftingu z rzeczy mechanicznych pogrzebano też trochę przy zawieszeniu. BMW chwali się, że opatentowało specjalne stalowe sprężyny, połączyło je z adaptacyjnymi amortyzatorami, trochę pozmieniało zbieżność. Ten amortyzator jest ciut też inny, inaczej zaprogramowany, jeżeli można użyć takiego słowa. Skrzynia biegów, słynna ZF-a, również przeszła delikatne modyfikacje po to, żeby sprawniej i szybciej działała. Hamulce natomiast są te same, prawie 40 cm ma średnicy tarcza, można sobie domówić kolorowe zaciski. Z tyłu jest jednotłoczkowy pływający, ale nadal nie można dokupić ceramiki, choć samochód jest cięższy i waży już grubo powyżej 2 ton, więc nie wiem skąd brak ceramiki nawet w opcji za 40 czy tam 50 tysięcy złotych, natomiast wierzę, że naprawdę samochód wtedy z ceramiką wyhamował znacznie lepiej. Jeżeli chodzi o rzeczy stylistyczne, no to mamy tutaj inaczej narysowany przód, węższe o 3,5 cm, te lampy w serii, one są już LEDowe, u nas jeszcze są delikatnie przyciemnione, M-Shadow to jest opcja chyba tam za 2,5 czy za 1500 zł. Wszystko tutaj utrzymane w czerni i to czerni takiej matowej, satynowej, przełamanej, taką błyszczącą i wygląda to naprawdę fajnie, agresywnie i generalnie samochód moim zdaniem po tym liftingu zyskał na charakterze. Opcjonalne mamy obudowy lusterek karbonowe za 4,5 tysiąca złotych. Oczywiście ten lakier też jest opcjonalny. Pochodzi z Malediwów, nazywa się Błękit Malediwów i jest z serii tych lakierów Individual. Kosztuje 30 tysięcy złotych, teraz takich lakierów jest zdecydowanie więcej do wyboru. BMW chce dać ludziom możliwość konfigurowania tych samochodów pod siebie, tak jak wręcz Porsche, które słynie z tego, że tam można sobie zamówić w zasadzie wszystko, czego dusza zapragnie. Natomiast seryjnie też, znaczy w tej zwykłej palecie dorzucono 3 nowe kolory w wersji poliftowej. Te 3 nowe kolory to mało szary, bardzo szary i trochę szary. Lampy tylne, nieco inne również, tutaj z takim wyrzeźbieniem, troszkę inaczej też zmodyfikowano ten tylny zderzak. Dyfuzor oczywiście niczego tutaj nie robi,
Na szczęście układ wydechowy niczego nie udaje. To są prawdziwe końcówki, którymi się kończy układ wydechowy, a nie żadne nakładki. Skoro przy nich jesteśmy, to zobaczmy, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o dźwięki. Spokojnie, to był tylko tryb komfort, taki normal. Teraz będzie ostrzejszy. Nie jest źle, powiedziałbym nawet, że jest całkiem dobrze, jak na samochód, który ma pewnie już z 8 katalizatorów i z 15 filtrów cząstek stałych, więc gada całkiem przyzwoicie. Pytanie, czy to dźwięk wydobywający się naprawdę z wydechu, czy właśnie z głośnika, bo dzisiejsze technologie już pozwalają nawet na to, żeby zastosować ten głośnik pod samochodem, żeby udawał dźwięk taki bardziej rasowy niż w środku. Wymiary zewnętrzne zmieniły się ze względu na to, że są przemodelowane zderzaki nieco i więc tam są centymetrowe czy tam wręcz milimetrowe różnice. Ciekawostką niech będzie fakt, że podobno jest wyższe o 7 cm. To oczywiście bzdura, natomiast w katalogu BMW ma większy bajzel niż ja mam w szafie z ciuchami. Mam swoją własną szafę. Szafa mojego partnera znajduje się w innym pomieszczeniu. Natomiast brawo, bo w pojemności bagażnika się nie pomyliliście. I jest identyczny jak w poprzedniku, mimo że mamy ten układ mild hybrid, bo miejsce na baterię i na ten silnik elektryczny znalazło się tam z przodu pod maską, a tutaj mamy tak. Miejsce na koło dojazdowe to nie jest, bo jest go za mało. Tu po prostu możemy sobie ułożyć jakieś graty. Tutaj mamy siateczkę oddzielającą przestrzeń pasażerską od przestrzeni bagażowej. Takie rozwiązania też lubimy. Lubimy to, że jest tutaj sporo przestrzeni, którą można jeszcze sobie na przykład plecakami albo torbami zagospodarować. Lubimy też bardzo to rozwiązanie, czyli roletkę zasłaniającą bagażnik ukrytą pod podłogą bagażnika i naprawdę to jest świetne. Proszę. Nie trzeba tutaj niczego absolutnie z łapy dotykać, wszystko odbywa się automatycznie. I co, wkładamy walizki? A nie wkładamy walizek, bo przetestowaliśmy takie BMW, tylko z silnikiem diesla, używane, tam wkładaliśmy walizki, bawiliśmy się roletą i jak chcecie zobaczyć, jak pojemny jest bagażnik w BMW X5M, to obejrzyjcie nasz test używanego BMW X5 tutaj i tam się dowiecie wszystkiego o walizkach. A to my zamykamy, lubimy jak się burta zamyka, lubimy jak się zamyka ta górna pokrywa, to jest bardzo fajne rozwiązanie, już je chwaliliśmy w poprzednim X5 też. Jest dobrze. Może jedynie nad głową jest trochę mniej tego miejsca niż bym oczekiwał, a to ze względu na to, że mamy tutaj szklany dach i ma jeszcze roletę i ta roleta jest tutaj zabudowana, więc nie czuję się nad głową mega komfortowo, ale też dramatu nie ma. Stopy mogę włożyć pod fotel, na kolana, ilość miejsca znośna, wygodna kanapa, dobrze mam podparte tu uda i wysokie oparcie, więc wszystko się tutaj zgadza. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, to lubimy, czyli lubimy jak kanapa jest 40-20-40 i możemy przewieźć dłuższe przedmioty. Lubimy zdecydowanie, co tutaj były, co? O, takie cup holdery lubimy, dokładnie, takie, które są schowane. Lubimy ten schoweczek tu w BMW, nie lubimy jak jest plastikowy, tylko lubimy jak jest gumowy albo jak ma tutaj jakiś materiał, bo nie przesuwają się tam przedmioty i nie hałasują jak jedziemy. Lubimy czterostrefową klimatyzację? Nie. Trzystrefową? Nie. Czterostrefową. Dobrze, bo tutaj możemy regulować sobie temperaturę oddzielnie dla prawej i lewej strony. Mamy ogrzewanie foteli. Jest to wszystko ładne, estetyczne. Nawiewy są aż 4, ponieważ tu są 2 i po bokach w słupkach też mamy jeszcze po jednym. Mnogość USB-C. Tu jedno USB-C, tu drugie USB-C. Jednocześnie otwór do montażu specjalnych uchwytów, na przykład na tablet albo na telefon, które możecie sobie dokupić w akcesoriach. I oprócz tego jeszcze tutaj 2 gniazda USB-C i gniazdo zapalniczki, więc pod tym kątem wyposażenie naprawdę solidne i porządne. Równie solidne i porządne jest wykończenie i jakość materiałów, których tutaj użyto. Roletka ładnie się chowa w podszybiu, piękne przeszycia, piękne materiały, to naprawdę to wszystko miękkie, nawet tu jest miękko i jest ładnie przeszyte. Środek jedynie zostaje z takiego plastiku zrobiony, ale wcale nie tandetnego. System Bowersa za 30 koła, oczywiście ten podświetlony, bardzo ładnie wkomponowane LEDy. No jeżeli chodzi o estetykę, to ja nie będę ściemniał i ukrywał, mnie ta estetyka BMW bardzo odpowiada mi nawet ta tapicerka tutaj jasno-czarna, znaczy w zasadzie jasna z czarnymi takimi wstawkami. Wygląda to schludnie, elegancko, będzie się wchrudziło, ale moim zdaniem warto, bo wygląda obłędnie. O, widzę, że mamy też pakiet karbonowy wykończenia wnętrza. Droga sprawa.
O, tu w pełni widać te karbonowe wstaweczki, jakie one są śliczne, ładne, piękne. No jeszcze tak idealnie pasują do tych foteli. Ktoś tam w BMW Polska naprawdę umie konfigurować te samochody. Nowa deska rozdzielcza, już oczywiście z tych wersji poliftingowych zapożyczona. No wygląda to wszystko naprawdę petarda, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Ta skóreczka, którą tutaj jest nawet ta dolna konsola pociągnięta. Miękki nawet jest podłokietnik, nie wspominając o tej górnej części. Takie drobne rzeczy, jak na przykład ten wysięgnik, trochę psują estetykę całości. No ale dzięki temu przynajmniej tutaj absolutnie te dwa ekrany, które są zakrzywione w kierunku kierowcy, się nie ruszają. No i to zakrzywienie takie tutaj, to oczywiście nawiązanie do tych BMW z lat 90. czy jeszcze po roku 2000, kiedy ta konsola środkowa była tak skierowana do kierowcy. No oczywiście dwa programowalne przyciski M na kierownicy, pod którymi możecie sobie zapisać ulubione ustawienia, ale oprócz tego te ustawienia tutaj są też w tym miejscu, czyli na przykład skrzynia biegów, szybkość jej działania. Tutaj M-Mode, jak wejdziecie, no to macie albo Road, albo Sport, albo Track, a jak wejdziecie sobie w Setup, no to możecie tutaj wszystko dowolnie sobie skonfigurować, czyli na przykład zróbmy silnik w Sport, podwozie zróbmy w Comfort, układ kierowniczy zróbmy w Sport, hamulec zróbmy w Comfort, a MX Drive niech będzie sobie w 4WD. Niestety mamy tu letnie opony jeszcze, więc nie poszarżujemy dzisiaj i tak. I teraz co robimy? Tylko przytrzymujemy sobie M1 i mamy zapisane te ustawienia. Jeżeli chcemy mieć więcej ustawień, bo też to jest możliwe, to wejdziemy sobie albo w M1, albo w M2 i teraz zobaczcie, jeszcze mamy oprócz tego możliwość ustawiania sobie DSC, w jakim ma być trybie, czy to ma być MDM, czy ma być całkowicie włączony, czy całkowicie wyłączony. Wyłączony. Jest właśnie też jeszcze ten MX Drive, to już tam było. Można jeszcze Start, Stop i M-Sound, czyli dźwięk wydechu sobie tutaj podkręcić. I skrzynię biegów też ustawić, czyli żebyśmy mieli albo w automacie, albo żebyśmy mogli sobie ręcznie zmieniać te biegi i jeszcze z odpowiednią szybkością, bo każde ma po 3 ustawienia, czyli samej skrzyni biegów macie 6 ustawień. Wszystkich łącznie jakby zsumować, to będzie ich konfiguracji, możliwości pewnie kilkadziesiąt. Zaskakująco duża różnica jest, dużo większa moim zdaniem niż w wersji przedliftowej, w tym aktywnym wydechu. Jak jedziecie z nim albo bez niego, zobaczcie, to jest z nim i nawet niewiele obrotów, 22500 i jak go słychać, a teraz jak go wyłączymy, to prawie nic. I to moim zdaniem jest tak, że raz, rzeczywiście tam w wydechu są klapki, które się otwierają, zamykają i jest taka różnica, ale według mnie też moduluje jakiś głośnik dźwięk silnika dobiegający spod maski. Takie mam wrażenie. No dobrze, to jest największy sprawdzian dla tego auta. Jest lepiej. To jest dokładnie to, czego nie znosiłem w X5 i dokładnie M tej poprzedniej i dokładnie nieakceptowalne jest to dla mnie w tym przypadku. Ponieważ ten zawias jest ordynarnie wręcz sztywny, a mając SUV-a oczekujecie od niego po prostu komfortu. Niedawno testowaliśmy BMW X6 M60 i miało pneumatykę i fantastycznie na tej pneumatyce wybierało wszystkie nierówności. Tutaj jest po prostu jak na SUV-a cholernie twardo. Dopóki drogę macie równiutką jak stół, to wszystko jest dobrze. Ale tutaj to czuć nie tylko nawet zawias, ale czuć też tę felgę. A on ma 2 rozmiary felg, bo z przodu 21 cali, a z tyłu 22 cale. Zrobiono tak jak w BMW M3, gdzie one się różnią rozmiarami, te felgi. Szerokość gum też jest imponująca. 295 z przodu i 315 z tyłu. To ja w swojej Suprze mam 305, która jest tylko tylnonapędowa i ma zbliżoną moc, bo 570 koni mechanicznych, a tutaj 315 aż z tyłu. Natomiast no nie, jedziecie tym samochodem, jeszcze utwierdzę się w przekonaniu, że ten setup jest naprawdę ustawiony na komfort. No oczywiście, podwozie komfortowe, no i no nie jest komfortowe, no nie jest, niestety. Jest zdecydowanie w kierunku sztywnego, twardego, sportowego, z myślą o jeździe torowej. Tylko no X5M na tor, no poważni bądźmy, nie? Zresztą poprzednie testowaliśmy na Ułężu, to możecie sobie obejrzeć tutaj jak klikniecie. Przedliftowa wersja była na Ułężu z nami. I była szybka, rzeczywiście. Tylko kloc, który waży w tym wypadku 2 tony 300 kg, no to sami wiecie,
jak się zachowuje na torze. W zakręty wchodzi z gracją nosorożca. Fizyki po prostu cię nie oszuka. Można do pewnego stopnia ją nagiąć, ale nie można jej oszukać. Co więcej, tak jak wspomniałem, model po liftingu jest cięższy o 100 czy tam 120 kg od wersji przedliftowej. I to znowu dodatkowa masa, którą wozicie na ten tor. No bez sensu trochę to podejście. No ale niestety to też nie tylko wina BMW, ale też podejścia samej Unii Europejskiej. Poza tym wersja przedliftowa była badana według innych norm, a ta jest według innych norm, znaczy testowana pod kątem zużycia paliwa. Więc ten silnik elektryczny i ten akumulator, które tutaj są, powinny odciążyć przynajmniej kieszeń potencjalnego kupującego, jeżeli chodzi o spalanie. No i tu widzicie, tu jest takie średnie mniej więcej. Natomiast w tych trybach efficient, komfortowych, jak jedziecie normalnie, jak jest wyłączony ten agresywniejszy tryb wydechu, to wszystko odbywa się tutaj w świętym spokoju. Co ciekawe, pomimo zainstalowania i wykorzystania tutaj tego układu Mild Hybrid, no to wszystko teraz mamy już rozgrzane, natomiast zdejmuję nogę z pedału gazu i samochód nie wchodzi w tryb żeglowania żaden, samochód nie wyłącza silnika, jest wszystko jak w aucie sportowym. No to pytanie, tutaj ten Mild Hybrid, to na czym polega tutaj oszczędność tego CO2 całego, czy tam paliwa w ogóle? No nie bardzo jestem w stanie to sobie wyobrazić. Moim zdaniem jedyny plus, jaki jest tego rozwiązania, to jest taki, że stajecie na pasach, żeby kogoś na przykład przepuścić. Silnik się oczywiście wyłącza i jak ruszacie, to nie drażni Was start-stop. Jest po prostu sprawniejszy system tego start-stopu. I to jest absolutnie wszystko. I żeby do tego dojść i to zastosować, to trzeba było podnieść masę auta o 120 kg. Wrąbać tam silnik elektryczny i wrąbać bateryjkę. I pogorszyć mu osiągi, bo 3,9 do setki w porównaniu z 3,8 w wersji przedliftowej to jeszcze nic. Wyobraźcie sobie, że od 0 do 200 ten jedzie wolniej niż poprzedni o 0,6. A to już naprawdę jak się próbujecie zmierzyć z kimś na przykład w drag race na ćwierć mili, no to już robi różnicę 0,6 sekundy. To już będzie kilkadziesiąt metrów różnica, a przynajmniej kilkanaście w takim drag race. No ale zobaczymy, może to tylko katalog BMW, może w rzeczywistości jest lepiej niż na papierze. Albo lepiej nie mówić. Może ja jestem już stary i mnie po prostu konie mechaniczne tak bardzo nie jarają. Może już objeździłem tyle tych samochodów, że przyspieszenia do setki w 4 sekundy nie robią na mnie wrażenia. A może to jest tak, że dzisiaj te współczesne, usportowione samochody jak BMW X5M są już tak wyzute z emocji, są już tak doskonałe, są tak ciężkie, tak wyciszone, tak izolują Was od tego, co dzieje się na zewnątrz i mają tak wiele sztucznych rozwiązań, jak takie właśnie głośniczki, jak takie klapeczki, że odzierają motoryzację sportową z jej magii, z jej pewnego rodzaju surowości, z jej nieprzewidywalności. Z tego, że z tym samochodem musicie czasami trochę powalczyć, z tego, że jest w nim głośniej. Ja rozumiem, że te auta stają się bardziej cywilizowane w normalnym, codziennym użytkowaniu. Ale niestety wychodzi na to, że w powiedzeniu, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, coś jest. Sam jestem, słuchajcie, zaskoczony tym, co mówię, bo myślałem, że wsiądę i będzie to po prostu rasowe BMW M. Ale mam wrażenie, że to jest po prostu auto z mocniejszym silnikiem benzynowym i ostatnio testując X6 M60i, powiedziałem, że to takie nie wiadomo co, bo to już trochę i za mocne i już może lepiej kupić sobie właśnie X6M albo X5M. Ale nie, dzisiaj się sam ze sobą nie zgadzam. Nie lepiej. I nawet drażni mnie ten wydech, jak jest tak włączony na ten sportowy. No lepiej go wyłączyć, se w ciszy jechać. Dobrze, to zobaczmy, chociaż może nas zaskoczy wyjątkowo niskim zużyciem paliwa przy 120 km na godzinę, kiedy zresetuję teraz. O, proszę bardzo. I jedziemy sobie stabilną prędkością, 120 na godzinę. Spodziewam się wyników w okolicach 6,5-7 litrów ze względu na zastosowany tutaj bardzo sprawny układ Mild Hybrid z 48V instalacją. Cicho jest. Choć jedziemy po betonie, a jest cicho, bo mamy w pakiecie za dodatkowe parę tauzenów
szyby akustyczne, boczne. Nawet jak się w nią stuka, to ma taki głębszy, poważniejszy dźwięk. Na równej drodze, a nawet jak delikatnie na takiej ekspresówce pojawiają się gdzieś tam jakieś niedoskonałości na tym asfalcie, w sensie gdzieś jakieś łączenie, gdzieś jakiś podjazd na wiadukt, to zawieszenie nie wydaje się twarde i niekomfortowe. Przeciwnie, bardzo ładnie wybiera te nierówności, ale jednocześnie jak ktoś śpi w fotelu pasażera czy z tyłu na kanapie, to go nie obudzi szarpnięciem, podskokiem, tylko ładnie, gentle, fajnie, w porządku. No ale tam na płytach to naprawdę czuć było, że to jest... Proszę bardzo. 11,3 litra. Przy 120 na godzinę. Naprawdę spokojniutkiej jazdy, żadnego przyspieszenia, żadnego hamowania, żadnych podjazdów pod górkę. Jak będziecie jechali 140, będzie więcej, ale jak będziecie jeździli w trybie mieszanym, tu po mieście, tutaj trochę szybciej autostradą, tutaj więcej hamowania, to wierzcie mi, że bardzo, naprawdę bardzo trudno zbliżyć się do wyniku 15 litrów. Częściej jest to 17-18. Ale to bardzo dobry wynik jak na układ mild hybrid, 48 V, bateryjka, dodatkowy silnik elektryczny, który ma 11 koni mechanicznych i do tego 200 Nm. No to jak mniemam, tutaj se muszę włączyć tryb M2, nie? Czyli zrobić silnik Sport plus skrzynię biegów oczywiście w D3, no niech sama zmienia biegi, nie? Ja nie będę tego robił za nią. Hamulec Sport, układ wspierniczy, słuchaj, DSC zrobimy off, bo przecież mimo wszystko aktywuj. Aktywuj oczywiście. 4WD Sport, pewnie więcej mocy przeniesie tam na tył, dociąży ten tył, więc dobra, niech tak będzie, to wyłączymy. I teraz zobaczmy, no chyba wszystko absolutnie zostało zrobione jak trzeba. Funkcja Launch Control aktywna. O! On na drugim biegu zamienił kołami tylnymi. Czułem to. O matulu, kochana. No robi czas fabryczny, robi no. Robi i to teraz, mimo że naprawdę miałem tam uślizg, czułem ten uślizg delikatny kół, a przepraszam, tu 3,93. Więc dobry wynik. Jak na letnią gumę, zimno na zewnątrz, to naprawdę niezły. Jeszcze zobaczymy w drugie mańkę. Pojedziemy. Ale kopnięcie jest takie, że ja pierdzielę. Uaa! Jezusie! Ale też go tak podrzuca przy zmianie tych przełożeń. Skacze mu ten przód jak porąbany. To jest coś, czego nie czuć właśnie w sedanach, bo są nisko położone, mają niskie zawieszenie, a tutaj ten przód robi przy zmianie każdego biegu. I teraz już nie było fabrycznego wyniku. 4,06. No absurdalne naprawdę te osiągi, a szczególnie ten moment startu, kiedy on utrzymuje ten grip jak z katapulty po prostu. Jakby ktoś do Was podszedł i po prostu kijem golfowym. Mówię Ci, to jest ból taki, jakby się ktoś kije. Coś niesamowitego. To naprawdę niesamowite uczucie. Tylko co, po to będziecie wydawali 900 tysięcy złotych? 700 wyjściowo, a ten konfig 900 tysięcy złotych, prawie tam 870 tysięcy, jeżeli się nie mylę. Nawet niech to będzie 700 tysięcy złotych. Takie mam wrażenie, że kupuje się taką X5 ze znaczkiem M, jeszcze z dopiskiem Competition, po to, żeby komuś zaimponować. W sensie, że masz X5M, a do tego jeszcze proszę usiąść w fotelu, pokażę Ci, jak się 0-100 robi. Co więcej, już nawiązałem do X6 M60, którą testowaliśmy i wtedy kręciłem nosem, że to ani to, ani siamto. Na tle tego samochodu dzisiaj, i przyznaję się do tego bez bicia, i to też niech będzie dowodem na to, że Bąk również potrafi zmienić zdanie, jest to, że ja bym takie X5 czy nawet X6 wolał w wersji M60 czy tam M50, jeżeli chodzi o poprzednika. Miało wystarczające osiągi, miało piękne brzmienie tego silnika V8, takie głębokie, a nie oszukane jakimiś głośnikami, tak jak tutaj. Może nie robiło w 4 sekundy setki, ale robiło je w wystarczające 5 czy 6 sekund, a przede wszystkim było komfortowe, a tego oczekuje się od SUV-a. Tutaj tym autem ja najchętniej jeździłbym w ustawieniach najbardziej eko. Więc nie wiem, czy kiedykolwiek bym tutaj w ogóle wcisnął jakiś znaczek M, chyba że tylko po to, żeby zaimponować komuś, kto siedzi obok mnie. Ale że jestem już stary i coś tam w życiu osiągnąłem, to już nawet mi się imponować nikomu nie chce.